Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, w jak prosty sposób wymienić, sprawdzić nasze bezpieczniki w samochodzie osobowym, w tym przypadku w Fiacie Punto 2. My tutaj będziemy działać próbówką oraz miernikiem multimetrem. I tutaj zobaczcie, jeśli chodzi o odznaczenie, w którym miejscu, jaki się znajduje nasz bezpiecznik. Wszystko napisane jest przeważnie właśnie na tych obudowach, które ściągamy. Jeśli ewentualnie nie wiedziałbyś dokładnie, który znak to który bezpiecznik, czy które, nie wiem, które światło, czy jakiś ABS i tak dalej, no to ewentualnie możesz sobie poszukać w internetach. Na pewno takie dostaniesz informacje, bądź w książce serwisowej też takie informacje powinny być zawarte. Na przykład gdy kupujesz samochód od nowości, bądź poprzedni właściciel taką książkę dostarczył. I teraz zobaczmy, będziemy sobie działać z próbówką. Podłączamy krokodylka pod masę samochodu, a próbówką będziemy testować, sprawdzać nasze bezpieczniki. Teraz wypadałoby włączyć zapłon. Włączamy więc sobie zapłon i testujemy, sprawdzamy. Każdy bezpiecznik ma takie dwa punkty metalowe na końcu. To są te testy. I w każdym miejscu powinno nam świecić. Jeśli nie świeci w jakimś miejscu, to prawdopodobnie jest uszkodzony, bądź występują inne problemy. Na przykład, nie wiem, niedokładnie, nie ma po prostu przejścia, nie ma masy, nie ma na przykład, albo jest tam w środku zaśnieżony, nie ma w ogóle też przejścia wewnątrz tej skrzynki bezpiecznika. No wiele jest naprawdę powodów tego, że może nam się po prostu nie świecić. W moim przypadku widzicie, wszystko świeci, więc wszystko jest ok. Sobie sprawdzałem wszystkie bezpieczniki. Także nie mam żadnych problemów. Bardzo fajna opcja właśnie z tą próbówką i również z multimetrem, miernikiem, dlatego że nie musimy tutaj od razu ściągać wszystkie, gdybyśmy ewentualnie nie wiedzieli, na przykład, nie wiem, nie działa nam w ogóle żarówka mijania. W danym przypadku, w danym czasie wymieniamy sobie żaróweczkę, załóżmy H7, no i nadal lusterka występuje, nie świeci nam się w ogóle. No i w takim przypadku nie musimy sobie wyciągać wszystkich, jeśli nie wiemy, tylko sprawdzamy sobie multimetrem bądź próbówką. I teraz zobaczcie, mam taki miernik bardzo fajny, polecam Wam z całego serca, tutaj nie jest reklama. Szczerze Wam polecam, bo kosztuje niewiele, 30 zł, a sprawdzicie sobie nim tak, bezpieczniki wszystkie, sprawdzicie sobie akumulator, sprawdzicie sobie pobór prądu w samochodzie, sprawdzicie sobie jeszcze alternator, naprawdę dużo ma zastosowań. Wszystkie tutaj przełączniki, jakieś kostki, wszystko sobie posprawdzacie. I tutaj spójrzcie, tak powinien być ustawiony tutaj, czarny na prawo, czerwony w środku, jeśli chodzi właśnie o te sondy, tak. To się nazywa sondy. I ustawiamy sobie na 20 V. I teraz, żeby to sprawdzić dokładny pomiar, to robimy tak samo jak wcześniej, tylko że czarną sondą dajemy do masy samochodu, a czerwoną właśnie w te punkty docelowe, które są wytycznymi, żeby sprawdzać dokładnie, czy taki tutaj nam jest sprawne wszystko. No zobaczcie tutaj, tu powinno być w każdym punkcie 12 V. 12, no tak samo jak w akumulatorze. Jeśli jest, to taki bezpiecznik tutaj jest po prostu sprawny. No, istnieje taka możliwość, że może Wam nie pokazać w ogóle i to nie będzie przyczyna na przykład bezpiecznika spalonego. Może być, tak jak wspomniałem wcześniej, przyczyna na przykład wewnątrz skrzynki bezpieczników, może być przyczyna na przykład, nie wiem, wadliwego miernika, bądź tego raczej bym raczej tutaj nie obstawiał.
choć istnieje taka możliwość, no niestykanie z masą, no naprawdę jest wiele przyczyn, że na przykład nie mamy przejścia tutaj. Jeśli jest 12 z jednej i z drugiej strony, w takim przypadku bezpiecznik jest sprawny. Jak widzicie, tutaj nie musimy sobie wyciągać wszystkich spraw za koleją, tylko możemy sprawdzić multimetrem, próbówką, no i wszystko wiemy, nie? Gdy ewentualnie jakiś tam nie działa, to możemy go sprawdzić, czy jest zaśnieżony, czy jakieś inne usterki, czy jest po prostu spalony do wymiany. I czym ja je wciągam? Tu mam takie fajne kombinerki Ledermana, no dość drogie, bardzo precyzyjne. No w waszym przypadku, no jeśli macie takie precyzyjne kombinerki, to fajnie się wyciąga. Tutaj no nie ma takiej możliwości, żebyśmy je uszkodzili, mimo że to jest metal. Ale raczej lepiej by było, gdyby to wyciągać jakimiś kombinerkami plastikowymi, no nie, bo wiadomo, plastik z plastikiem zawsze lepiej to wygląda. Na pewno nic byśmy nie uszkodzili. W tym przypadku raczej też nie uszkodzimy nic, bo tutaj są dość twarde te plastikowe obudowy tych bezpieczników. I tak to sobie możemy to wyciągnąć. No jeśli chodzi o jakieś szerokie kominerki ślusarskie, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy tutaj sobie gładko wyciągnęli bezpiecznik. Tu sobie jeszcze kolejny wyciągnę. No i tutaj przeważnie są dziesiątki, 20, 30 amper. Też są chyba 70. Oczywiście, gdy wyciągamy dziesiątkę, wkładamy dziesiątkę. Wyciągamy 20, wkładamy 20. Wyciągamy 30, wkładamy 30. Nieraz takie są przypadki, że na przykład są dość słabe, szybciej się palą, albo dość za mocne i to są problemy. Czasem jest tak po prostu, że ktoś po prostu sobie dostosowuje do jakiegoś, nie wiem, jakiegoś tam tuningowania, czy czegokolwiek tam w samochodzie, bo coś zmieniał. No i taki bezpiecznik nam się dość często pali. Istnieją takie przyczyny. Teraz sobie jeszcze wymontujemy, sprawdzimy bezpieczniki pod maską. I jest identycznie, tylko tutaj chyba jest więcej napisów, spójrzcie. Wszystkie dokładnie są przedstawione na obrazkach. I tak jak wspomniałem wcześniej, gdybyście ewentualnie nie wiedzieli, które to co, to możecie sobie poszukać na internetach, na pewno znajdziecie bez problemów. No, do każdego samochodu osobowego. I tutaj jest taka przypadłość, ale chyba tutaj źle łączyłem, bo też jest dość tutaj zardzewiały samochodzik i też może nie być po prostu masy, że w pewnych punktach mi po prostu próbówka nie świeciła. Ale te wszystkie bezpieczniki są sprawne, więc gdyby taka istniała możliwość, to warto by było po prostu sobie sprawdzić, wyciągnąć bezpiecznik, czy faktycznie tak jest. Tutaj najlepiej się sprawdza właśnie wewnątrz samochodu, bo wszystko jest czyste, nie oszukujmy się, to jest wszystko czyste. Prąd fajnie wszystko przechodzi. Tu zawsze jakieś problemy są, bo jest widać, że jest kurz, rca i tak dalej. Tu widzimy brak reakcji, pewnie tego, że nie ma takiej dobrej łączności. No ale widzicie, pokazuje się 12, tak jak być powinno, w każdym punkcie. Są 2 punkty, więc musimy je sprawdzić. Jak widzicie, jest to naprawdę bardzo proste sprawdzanie bezpieczników w samochodzie osobowym. Tu nie potrzebujemy jakiegoś serwisanta, nie potrzebujemy napraw jakichś zaawansowanych, płacić niepotrzebnie 100 zł, wystarczy, kupcie sobie naprawdę ten multimetr, taki kosztuje 30 zł, nie więcej i naprawdę bardzo fajnie się przydaje. O, tu widzicie, jest takie zaśnieżałe.
To jest niekiedy problem, właśnie nie ma w ogóle, nie przychodzi po prostu prąd i jest kiepsko. No i to wszystko, do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć!